Witam w 5. numerze biuletynu. Dzisiaj jedynym tematem jest omówienie przypadku z filmu FLIR, zarejestrowanego przez pilota myśliwca z lotniskowca USS Nimitz w 2004 roku. Przypominam o wspieraniu kanału, powiadamianiu innych osób, subskrybowaniu, oglądaniu poprzednich nagrań, komentowaniu. Nie płynę z głównym nurtem, więc ciężko mi dotrzeć do ludzi. Jak wspomniałem w numerze 1 biuletynu, ponad rok temu zobaczyłem pierwsze upublicznione 3 filmy z nagranymi pojazdami kosmitów, których autentyczność potwierdził Pentagon. Wszystkie takie nagrania źródłowe, pochodzące z armii USA, gromadzę na playliście 01, począwszy od najstarszych, czyli są ułożone w miarę chronologicznie. I tam je możecie znaleźć. W 2020 roku Pentagon opublikował te 3 pierwsze filmy z niezidentyfikowanymi obiektami latającymi UAP, i potwierdził ich pochodzenie. Czyli tym sposobem Pentagon je oficjalnie odtajnił. Pierwszy film, chronologicznie to FLIR albo FLIR 1 z listopada 2004, związany z lotniskowcem USS Nimitz. Obie nazwy, FLIR i FLIR 1, są używane zamiennie. Ten film jest przedmiotem dzisiejszego nagrania. Drugi i trzeci odtajniony film to Gimbal i Go Fast, oba z 2015 roku, związane z lotniskowcem USS Theodore Roosevelt. Tymi 2 kolejnymi filmami zajmę się w innym biuletynie. Pierwsze częściowe potwierdzenie tych 3 filmów było już w 2019 roku. Autentyczność filmów potwierdził wtedy Joseph Grady z marynarki wojennej USA. Ale w 2020 roku Pentagon potwierdził już całkowicie, że wszystkie 3 filmy są prawdziwe i że zostały one przedstawione w całości, a nie pocięte czy przemontowane. Jeszcze warto nadmienić, że wcześniej te filmy zostały opublikowane przez portale od zjawisk paranormalnych oraz znane dzienniki jak The New York Times. Filmy Gimbal i Go Fast z 2015 roku wyciekły już w grudniu 2017 roku. A film FLIR z 2004 roku krążył podobno w sieci już przed 2010 rokiem, chyba od 2007 roku. Przejdźmy teraz do filmu FLIR, gdyż ten przypadek jest tematem biuletynu. Jest on na playliście 01 na pozycji 1, zaś na pozycji 4 jest ten sam film z poszerzoną analizą wskazań na ekranie myśliwca, zrobioną przez Tudy Stars Academy. Film FLIR został nagrany kamerą termowizyjną AT-FLIR, zamontowaną na samolocie FA-18 Super Hornet. Ponieważ najlepszy ufolog pomylił się bardzo grubo co do faktów dotyczących tego przypadku, to postanowiłem zrobić dogłębną analizę zdarzeń i je opowiedzieć. Potem wystarczy puścić moje nagranie i się już będzie miało pogłębioną wiedzę na ten temat. Może i ten znakomity ufolog się dokształci trochę w tym temacie. Najprawdopodobniej od początku listopada 2004 roku, a na pewno od 10 listopada, załoga krążownika rakietowego USS Princeton wykrywała na swoim nowym radarze ANSPY-1B anomalne obiekty na wysokości 24 km i niżej. Działo się to w okolicach wysp St. Catalina i San Clemente. Krążownik rakietowy USS Princeton to okręt grupy uderzeniowej lotniskowca Nimitz, czyli USS Nimitz Carrier Strike Group. Po wykluczeniu usterki systemu radarowego, potwierdzono obecność tych anomalnych obiektów za pomocą dużych pokładowych lornetek, znajdujących się na USS Princeton. 14 listopada u wybrzeży południowej Kalifornii, około 90 mil od wybrzeża San Diego, ponownie wykryto anomalię. Według Kevina Deya, systemy radarowe obrony przeciwrakietowej NORAD najpierw wykrywały obiekty na niskiej orbicie okołoziemskiej. Niska orbita okołoziemska, po angielsku Low Earth Orbit, czyli LEO, jest orbitą dookoła Ziemi, przebiegającą między powierzchnią Ziemi a pasami Van Allena. Rozciąga się od wysokości 200 km do wysokości 2000 km nad Ziemią. Następnie obiekty te schodziły na wysokość około 24 km, a potem niżej. Na USS Princeton zauważono dziwne sygnały w pobliżu wyspy Catalina na wysokości 8,5 km, poruszające się w luźnej formacji na południe. Koordynator obrony przeciwlotniczej, Kevin Day, przekonał dowódcę, aby skierować samoloty w celu identyfikacji obiektów. Właśnie niedawno z lotniskowca Nimitz wystartował David Fravor i był już w powietrzu. Kevin Day powiedział mu, żeby przechwycił ten obiekt. Poleciały w tym celu 2 samoloty. Pilotem drugiego była Alex Dietrich. W obu myśliwcach FA-18 Super Hornet na tylnych siedzeniach byli operatorzy systemu uzbrojenia.
Fravor i Dietrich dotarli w zadane miejsce komórki radarowej na wysokości 6 km i nie zauważyli tam już obiektu. Ale w dole zauważyli wzburzoną wodę przez jakiś obiekt, biały spieniony obszar, jakby woda się gotowała. Myśleli, że to się rozbił zestrzelony samolot wroga. Ten obszar był dość duży, wielkości jumbo jetta, więc potem stwierdzono, że przypuszczalnie pod wodą był inny, większy obiekt. W zasadzie to David Fravor stwierdził to jednoznacznie. Ja przypuszczam, że to mógł być ogromny trójkątny obiekt, gdyż taki już kiedyś był zaobserwowany przez fotografa z lotniskowca, tego bądź innego, teraz tego nie stwierdzę, ale to jest nieistotne tutaj, gdy wynurzał się z wody w pobliżu lotniskowca, w czasie trwania alarmu na lotniskowcu. Po dostrzeżeniu spienionej wody, David Fravor dostrzegł tego tiktaka ponad powierzchnią wody. Według Kevina Deya, obiekt ten, czyli tiktak, opadł z wysokości 8,5 km do powierzchni wody, a ściśle na wysokość 15 metrów nad wodą, w mniej niż sekundę. Tu mi brak jeszcze jednoznacznych szczegółów, bo Kevin Day mówi, że tiktak opadł z wysokości 8,5 km, zaś Fravor poleciał na wysokość 6 km, więc albo coś uległo zmianie na etapie tłumaczeń ze stóp na metry, albo Fravor poleciał na wysokość 6 km, bo na tej był uprzednio, a i tak by dojrzał obiekt będący 2 km wyżej. Czyli David Fravor zobaczył drugi, mniejszy obiekt w kształcie tiktaka, unoszący się nad oceanem, oprócz tego, który był pod wodą. Tiktak był całkowicie biały, owalny, miał około 12 metrów długości. Nie miał skrzydeł, ani śmigła, ani widocznego miejsca wyrzutu gazów. Obiekt poruszał się jakby nerwowo, szybko zmieniając kierunek. Oba samoloty krążyły na dużej wysokości, zgodnie z ruchem wskazówek zegara, obserwując obiekt. Alex Dietrich, jako drugi pilot, pozostała na wysokości. Obserwując sytuację z góry, widziała obiekt przez około 10 sekund. Według jej relacji biały obiekt zachowywał się nietypowo i nieprzewidywalnie. Tiktak skakał z miejsca na miejsce. Również według Fravora, tiktak poruszał się w różnych kierunkach, jak chaotycznie odbijająca się piłeczka do tenisa stołowego. David Fravor zdecydował, wraz ze swoim oficerem systemów uzbrojenia, zejść niżej, aby przyjrzeć się obiektowi. Zbliżał się do obiektu spiralnym manewrem schodzenia. Wtedy tiktak jakby go zauważył i zaczął lustrzanie naśladować tor jego myśliwca. Wznosił się, odzwierciedlając trajektorię lotu samolotu Fravora. Na wysokości około 4,5 km, Fravor porzucił spiralne schodzenie i zanurkował w stronę obiektu. Na ten manewr tiktak, będący na wysokości około 3,6 km, momentalnie zmienił kierunek i odleciał z ogromnym przyspieszeniem, jakiego nigdy Fravor dotychczas nie widział. Tiktak zniknął również ze wszystkich radarów. Po zniknięciu obiektu, David Fravor wrócił zbadać białą spienioną wodę, ale ona także zanikła. Czyli duży obiekt pod wodą znikł w głębinach oceanu. Podsumowując ten etap wydarzeń, Fravor, wraz ze swoim oficerem systemów uzbrojenia na tylnym siedzeniu, obserwowali obiekt tiktak przez około 5 minut. A w sumie w tej akcji 4 osoby obserwowały obiekt bezpośrednio, 2 pilotów i 2 oficerów systemów uzbrojenia na tylnych siedzeniach obu samolotów. Następnie 2 myśliwce miały się udać do punktu zbornego CAP, czyli Combat Air Patrol. Punkt ten jest tajny i dynamicznie wyznaczany, czyli nikt o nim nie wie oprócz pilotów i obsługi koordynującej loty. I o dziwo, USS Princeton ponownie wykrywa anomalię. Tym razem obiekt pojawił się dokładnie w punkcie CAP. Te informacje Kevin Day przekazał Davidowi Fravorowi, że obiekt już jest w tym miejscu, zanim myśliwce tam się pojawiły. To jest ten moment, o którym pisałem w biuletynie numer 4. Że Steve Murillo domyśla się posiadania przez kosmitów technologii antycypacyjnej, gdyż kosmici wiedzieli, gdzie jest ten punkt CAP w przestrzeni powietrznej, czyli punkt zborny myśliwców. Czyli przewidzieli, gdzie on jest. Druga możliwość to taka, że kosmici mogli w jakiś sposób zidentyfikować ten punkt na podstawie rozmów pilotów. Obiekt ponownie znikł przed dotarciem pilotów na miejsce CAP. Myśliwce powróciły na lotniskowiec. Szykowała się kolejna fala myśliwców. Wśród pilotów był komandor Chad Underwood. Wymienił kilka zdań z Fravorem na temat tego czegoś dziwnego. I wystartował. Nie mieli sprecyzowanego planu poszukiwań, ale chcieli zapolować na tego tiktaka. Po jakimś czasie jego radar złapał sygnał oddalony o około 30 km. Po prostu zobaczył mignięcie na radarze. W przeciwieństwie do Fravora,
Myśliwiec Underwooda był wyposażony w zaawansowaną kamerę na podczerwień, FLIR, i zdołał złapać cel i zarejestrować obiekt na filmie, nazwanym potem jako FLIR. Pułap ten przypominał drażetkę Tic-Tac i dlatego nazwano ten typ obiektu mianem Tic-Tac. Chad Underwood nie widział obiektu gołym okiem, ale poprzez przyrządy. Na nagranym filmie zauważono, że z Tic-Taca wystawały jakby dwie rurki pitota. Według Chada najbardziej interesujące było chaotyczne, nieregularne zachowanie Tic-Taca. Zmiany wysokości, prędkości i położenia były zupełnie niespotykane w naszej cywilizacji. W jego ocenie przeczyły one znanym nam prawom fizyki. Pułap przemieszczał się w pionie z wysokości 15 km do 30 metrów nad poziomem morza w ciągu kilku sekund, a to daje prędkość pionową ponad Mach 5. Chad Underwood z uśmiechem odrzucił wszelkie pomysły sceptyków typu ptak, balon, zjawisko pogodowe. A więc, panie ufologu Piotrze Cielebiaś, to był fizyczny obiekt, po prostu kosmici, a nie żadne paranormalne zjawisko. To nie była żadna nienazwana siła czy paranormalna, nieznana nikomu, nieokreślonego rodzaju inteligencja. Żadne duchy i tym podobne paranormalne czary-mary. Może czas odłożyć książki Jacques'a Vallée na półkę albo najlepiej włożyć je do kufra w piwnicy. Powiedziałbym mu to w komentarzach, ale wiadomo jaka jest sytuacja. Jeszcze jest sprawa samolotu E-2 Hawkeye z tego lotniskowca. To taki samolot z radarem w postaci talerza na dachu. Według niektórych świadków, radar tego samolotu również wykrył anomalię. Załoga zaś, podobno, miała też kontakt wzrokowy z obiektem Tic-Tac, ale musiała podpisać umowę o poufności, czyli milczeć. Ponadto dane z Hawkeye zostały zarekwirowane przez wojskowych facetów w czerni, którzy przylecieli helikopterem. Pewnie ci sami agenci bądź inni zarekwirowali dane z systemów komunikacyjnych i radarowych USS Princeton. Tam też przylecieli helikopterem i zgarnęli wszystkie zapisy. Na zakończenie warto dodać, że Tic-Tac był obserwowany przez radar USS Princeton, radar i kamerę FLIR myśliwca, 4 osoby w myśliwcach, radar samolotu E-2 Hawkeye, duże lornetki na pokładzie USS Princeton oraz system NORAD. Tak więc jest to dodatkowo potwierdzony, 100% pewny dowód na obecność kosmitów na Ziemi. Po latach padły stwierdzenia Fravora i innych pilotów, że chcieliby latać takim Tic-Taciem. W 2023 roku David Fravor, na przesłuchaniu przed Komisją Izby Reprezentantów Stanów Zjednoczonych, czyli odpowiednikiem polskiej komisji sejmowej, stwierdził, że jego zdaniem technologia tego obiektu wykracza daleko poza technologie znane ludziom. To na razie tyle. Pozdrawiam serdecznie wszystkich słuchaczy.